Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Przygotujemy karpatkę, czyli lekkie blaty z ciasta parzonego przełożone domowym kremem budyniowym zrobionym na bazie żółtek. Klasyczne połączenie, które wszyscy uwielbiają. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na wykorzystanie ciasta parzonego. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej bajecznej karpatki zaczynam od budyniu waniliowego, który będzie stanowił bazę kremu. Do średniej wielkości rondelka odlewam około 600 ml z przygotowanego wcześniej litra mleka. Naczynie z płynem stawiam na niewielkim ogniu i dodaję do niego 200 g drobnego białego cukru oraz 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zawartość rondelka krótko mieszam do rozpuszczenia cukru i zostawiam na gazie do zagotowania. W tym czasie zajmuję się resztą składników w budyniu. Do pozostałego mleka dodaję 4 duże żółtka oraz 80 g mąki pszennej i taką samą ilość mąki ziemniaczanej. Składniki dokładnie mieszam ze sobą za pomocą rózgi. Z tak przygotowaną bazą budyniu wracam na kuchenkę, gdzie mleko powinno się już prawie gotować. Kiedy zaczyna delikatnie pyrkać, zmniejszam grzanie pod rondelkiem do minimum i dodaję do niego zawartość dzbanka. Całość energicznie mieszam do uzyskania gładkiego płynu, odrobinę zwiększam grzanie i gotuję do uzyskania gęstego budyniu. Powinno zająć to mniej więcej 5 minut, więc uzbrójcie się w cierpliwość i nie przerywajcie mieszania. W innym wypadku budyń może się przypalić. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji ściągam budyń z ognia i przelewam go do osobnego naczynia. Tam przykrywam jego powierzchnią folią spożywczą, żeby nie wytworzył się na niej gruby, nieprzyjemny kożuch. Naczynie z budyniem odstawiam do całkowitego wystudzenia. W tym czasie możemy przygotować blaty z ciasta parzonego. Do 150 g mąki pszennej dodaję pół łyżeczki proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Składniki suche krótko mieszam, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Po przygotowaniu składników suchych ponownie przenoszę się na kuchenkę, gdzie do niewielkiego rondelka przekładam 150 g masła. Dodaję do niego 250 ml wody, włączam średnie grzanie i doprowadzam całość do wrzenia. Kiedy płyn się zagotuje, wyłączam grzanie pod rondelkiem i dodaję do niego mąkę z dodatkami. Całość mieszam energicznie drewnianą łyżką do uzyskania gładkiego ciasta, które odchodzi od ścianek rondelka. Nie powinno to zająć dłużej niż 1 minutę. Ja tego nie robię, ale w trakcie mieszania możecie włączyć minimalne grzanie pod rondelkiem. Uważajcie tylko, żeby nie przegrzać ciasta, bo może się rozwarstwić i trzeba będzie je przygotować jeszcze raz. Po minucie ucierania ciasta w rondelku przekładam je do miski i pozwalam mu delikatnie ostygnąć. Po około 10, może 15 minutach zaczynam dodawać do niego jajka. Robię to pojedynczo, po jednym jajku i za każdym razem dokładnie mieszam je z ciastem za pomocą miksera. Dla mnie ten sposób jest łatwiejszy, ale jeśli ktoś nie chce używać miksera, może wetrzeć jajka w ciasto za pomocą drewnianej łyżki. Dla każdego działa co innego, ważne jest tylko, żebyście uzyskali gęste, półpłynne ciasto. Po dodaniu wszystkich 5 jajek zbieram ciasto ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki i upewniam się, że wszystko połączyło się tak jak należy. Kiedy mam absolutną pewność, zabieram się za wypiekanie blatów. Używam do tego natłuszczonej i opruszonej mąką kwadratowej blaszki o boku 26 cm. Na jej dno wykładam połowę ciasta parzonego i rozprowadzam je równo po całej powierzchni dna formy za pomocą silikonowej szpatułki. Jeśli ciasto będzie się kleić do szpatułki, zanurzcie ją w ciepłej wodzie, powinno pomóc. Tak przygotowany blat wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 20 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Kiedy blat jest gotowy, wyłączam grzanie i uchylam lekko drzwi piekarnika. Ciasto pozostawiam w nim na około 5 minut do lekkiego przestudzenia.
Po tym czasie wyciągam blat z piekarnika, studzę całkowicie i wypiekam drugi w dokładnie ten sam sposób. Po wypieczeniu blatów i wystudzeniu budyniu zabieram się za przygotowanie kremu. Do dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła i ucieram je mikserem do uzyskania jasnej, puszystej masy. Po osiągnięciu pożądanej konsystencji zaczynam dodawać do niego wystudzony budyń. Jak zawsze robię to partiami, po jednej łyżce i za każdym razem dokładnie łączę tłuszcz z porcją budyniu przed dodaniem kolejnej. Ważna sprawa, masło i budyń muszą być w zbliżonej do siebie temperaturze. W innym wypadku krem może się zważyć. Oczywiście gdyby tak się stało, możecie spróbować uratować taki krem, ale po co dokładać sobie niepotrzebnej roboty? Po dodaniu całego budyniu i uzyskaniu gładkiego, gęstego kremu zabieram się za składanie naszej karpatki. Blaszkę, w której wcześniej wypiekałem blaty, wykładam papierem do pieczenia i układam na jej dnie pierwszy płat ciasta parzonego. Wybieram ten równiejszy, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Na ciasto wykładam cały krem budyniowy i staram się rozprowadzić go w miarę równo po całej powierzchni. Wiadomo, przez powstałe w trakcie pieczenia górki nie będzie to tak całkowicie możliwe, ale im lepiej uda się to zrobić, tym lepszy będzie efekt końcowy. Na kremie układam drugi płat ciasta i delikatnie dociskam. Chodzi tylko o to, żeby ciasto przykleiło się do kremu. Nie dociskajcie go zbyt mocno, bo możecie uszkodzić górki znajdujące się na dole. Tak przygotowaną karpatkę odstawiam do lodówki na kilka godzin do zestalenia kremu. Po kilku godzinach wyjmuję ją z blaszki i obficie opruszam cukrem pudrem. Jeśli chcecie, możecie przygotować jakąś prostą polewę czekoladową, ale mi to ciasto smakuje w jak najprostszej formie. I to w zasadzie tyle. Nasza karpatka z domowym, waniliowym kremem budyniowym jest gotowa do podania. Można się częstować. To już nawet nie są Karpaty, to prawdziwe Himalaje. Żarty na bok, ale czy jest coś lepszego od karpatki opruszonej cukrem pudrem? Według mnie nie, szczególnie w takim wydaniu, gdzie krem jest przyjemnie waniliowy i niesamowicie gładki. Proste ciasto, które zawsze znika jako pierwsze ze stołu. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!